Kozdy w naszej wsi znał Krościcki młyn, ale nie kozdy znał jego historia. Nie kozdy widział go od środka. Dzisiaj o Krościckim młynie. Pierwszy Krościcki młyn stał przy starej korycie Łodry, które wtedy jeszcze przepływało kole Złotego Rogu. Ten młyn należał do kośnych krościckich sołtysów, co siedzieli na młynkowy na gburach. Kiedy ten młyn skończył mielić, nie wiemy, ale na pewno nie później niż w latach 1773-76, jak wykopano zydówka i usypano piersą małą grobla, przez co te stare koryto Łodry przy Dobrzyńskiej drodze wyschło. Młyn nad rzeką Brynicą wspomniano pierwszy raz w katastrze karolińskim z 1726 roku. Był to młyn drewniany, pewnie podobny do Siałkowickiego, zwanego Warzecha Mile, co teraz stoi w Bierkowicach. Kataster pruski z 1743 roku podawał trochę więcej informacji o tym młynie. Był to młyn z jednej koły i w 1743 roku wynajmował go Michael Kośny. Z księgów kościelnych wiemy, że kolejnymi młynarzoma byli Bartek, Andreas i Tomasz Kokot. Po Tomasie młyn erbła jego córka, którą wysła za Józefa Sztilera. Po Józefie młyn dostał jego syn Aleksander, który w 1920 roku wybudował nowy młyn z cegły, który stoi do dzisiaj. Po Aleksandrze młyn przejął jego syn Józef, a Józef przepisał go swojemu najmłodszemu synowi Paulowi, który zaprosił nas dzisiaj do siebie, żeby opowiedzieć no więcej o Krościckim młynie. My pochodzimy, rozumiesz, z Bajerów. Z Bajerów szli do Świętej Jadwigi, będzie Święta Jadwiga, Szczebnicy. Z Szczebnicy dostał się, rozumiesz, jeden do Krzywej Góry. I z Krzywej Góry, córka musiała dostać to, rozumieć, młyn. I to się z Krzywej Góry przyzenił jeden tu. Prauba się tu dostał, mój opa, foter ją, to moja córka, bo córka ona tylko to remontuje teraz, rozumiesz. To moja córka już jest szóste pokolenie. My to zrobili 2003, zrobili prąd pierwszy. To Unia zapłaciła. 2003. Ja, a przed tym prądu nie mieli. Prąd my robili, to była maszyna, jak turbina szła, to my robili z tej swojej turbiny. Rozumiesz? Maszyna była i to my robili, jak młyn, turbina nie chodziła, to świata nie było. To w piecu drzwiczki otworzyli, to my tak mieli światło. Bo świecki albo una, to są petrolka. No. Tu był młyn, rozumiesz, drewniany. Było jedno koło. Te jedno koło, potem, rozumiesz, drugie koło zamontowali. Opa. Ile gospodarzów tak na dzień tutaj przyjeżdżało z furą? Jak ci to powiedzieć, ile gospodarzy? Te 5-6 wozów było minimum. I ile to szło na dzień tak zrobić mąki? No nie wiem, nie mogę ci generalnie powiedzieć, ale plus minus 3-4 tony. 6, rozumiesz, więcej nie było chyba. Co nie wiem. Jak ja miał pewnie a młyn chodził do 50 chyba, 56 chyba i to było wszystko. 10 lat jak sobie więcej chyba nie było. A potem, rozumiesz, co my mówili, jak zarobili my, rozumiesz, przypuśćmy na miesiąc za 2000, a 1000, 1,5 albo i 2 musieliśmy podatku zapłacić. 2 razy, 3 razy w tygodniu przychodził, pociągnie przyjeżdżał harcyjny, rozumiesz, to mama powiedziała, idźcie wyjście, jak nie idzie z góry zaś. Przyszedł, rozumiesz, to popisał, powozu, jak było pół tony albo 200-300 kilo zakaz nie było wpisane, to do GS odstawić i plus 500 złotków zapłacić. Przyszedł następny, to nie było gaśnicy, coś tego 500. Nie było pozamiatano, gdzieś tam było pozamiatano dosyć, czysto 500. To tak długo, rozumiem, łamili, że musieliśmy to po prostu skończyć, bo więcej my zapłacili podatków, jak my zarobili. No. Szykany komunistycznych rządów, żeby prywatnych wykończyć. Wykończyli, no. Kilka też zdecydowała się, że tu przysła córek.
Jakby nie ono, to co sum bych tylko tu nie szapnął, rozumiesz, a bych nie był po prostu szajbków tyle by nie było. No. Trzeba było jechać 20 lat na Niemcach robić, żeby były pieniądze to odremontować. I to wszystko prywatnie było finansowane? Tak. Nic żadnego wsparcia. I to ileście włożyli w to? No, co? No, 80 do 100 tysięcy bez naszej euro, bez naszej roboty. Łoty, jak ten młyn działał, opowiemy w następnym odcinku z cyklu Krościce pod Lipą.